Cześć, witajcie moi kochani, z tej strony Grymasny i kolejny odcinek z serii Zagrajmy w Gothic Świat Skazańców. Jest to już trzeci odcinek. Ja ostatni odcinek skończyłem tutaj przy rączce, chociaż nie wiem po co tak naprawdę, bo przecież punkty wydałem na siłę, której mam już 30. Widać tutaj kurczę te statystyki dodatkowe po lewej stronie. Widać, że już przegrałem godzinę i 44 minuty. Nic jeszcze nie wypiłem, żadnych eliksirów siły, żadnych eliksirów życia. Co prawda wypiłem jednego browarka, ale on tam raczej tego życia mi nie uzupełniał za bardzo i w ostatnim odcinku mieliśmy okazję poznać takiego fajnego kolegę, nazywanego Wrzodem. Mojego kumpla, mojego ziomka, mojego fumfla. Kurczę, tutaj mi się zadania widzę podświetlają. I musimy tak, skołować mapę dla Radforda, wykonać zadanie od Torusa. Test zaufania, recepturę bractwa. Kradziona broń. No ciekawe co z tą bronią. Co jest grane, co jest 5. A, to dlatego ja przyszedłem do rączki, dobra. Dobra, widzicie? Fajnie, że ten dziennik jest i można sobie przeczytać. Bo jednak codziennie nie gram w tego goticzka, chociaż się bardzo staram. To pracując od 12 do 22, ciężko jest znaleźć czas, żeby sobie to ogarnąć. Staram się jak mogę, żeby te odcinki przepływały jak najczęściej, żebyście mieli ten kontencik codziennie grany. No i co, no rączka, co mogę powiedzieć? Nie chciałbym ci ręki podawać, bo tą ksywę możesz mieć z innego powodu, domyślam się z jakiego. Wy pewnie też się domyślacie, moi drodzy. Na pewno rączka ma tutaj fajną beczkę, za którą można się skitrać. I tutaj na przykład obserwować, gdzie jest Fletcher. Kurczę, ten jego widok to jest po prostu raj dla złodzieja. On może wyczuć, z której strony idzie Fletcher i tak, o, tam się skrada. No to dobra, to okradamy te chaty. Skrada się tam, to okradamy te. Dobra, kurwa, nie zaszczepiam. Dawaj, rącza. Możesz mi coś o nim powiedzieć? A czemu w ogóle miałbym coś wiedzieć? Kto się wygadał? To Fisk. No, skoro tak. Nie tak dawno obznajomiłem takiego jednego w otwieraniu zamków. Wnioskuję, że właśnie u niego mógłbyś znaleźć to, czego szukasz. Nazywa się Jesse. Dzięki. Trzymaj się. Fisk go sprzedał za 100 bryłek. Ten się wygadał za darmo. Ja się nie dziwię, że wy trafiliście do kolonii, jak każdy każdego podpiera. Zupełnie jak w tych wszystkich kołchozach w Polsce. O, może Grawo coś pamięta na temat tego Gilberta. Co słychać? Odkąd rzuciłem robotę w kopalni, nie mogę narzekać. A skąd bierzesz środki na utrzymanie? Pomagam ludziom w rozwiązywaniu ich problemów. Jeśli podpadniesz któremuś z wpływowych ludzi, zgłoś się do mnie. Razem coś wymyślimy. Mam taką teorię na temat Grawo. Spójrzcie, jak on ma broń przy sobie. Zupełnie jak chłopaki z obozu na bagnie. Podejrzewam, że trafił jednego albo drugiego nowicjusza w tubę. Co my tu mamy do powiedzenia? O, tak. Gdybym miał kłopoty, ty mógłbyś mi pomóc? W jaki sposób? No, załóżmy, że nadepnąłeś na odcisk Torusowi. Lepiej nigdy nie włazić mu w drogę, ale wypadki się zdarzają. Torus potrafi być bardzo uparty. Jak raz się na ciebie wkurzy, nie będzie chciał zamienić z tobą słowa, a to już bardzo niedobrze. Jako żółtodziób musisz go mieć po swojej stronie, więc przychodzisz do mnie i mówisz, w czym rzecz. Znam tu wiele osób, z których zdaniem liczy się nawet Torus. Oni szepną o tobie dobre słówko i Torus przestanie się na ciebie boczyć. Oczywiście, chłopcy nie zrobią tego za darmo. Takie przysługi kosztują. A ja pilnuję, żeby ruda trafiła do właściwych osób. Mógłbyś pogadać z Carlosem? Bo jest taka sprawa, ja go trochę nawyzywałem w pierwszym odcinku i teraz do mnie pisze na maila. Nie będę ci cytował dokładnie, co tam mi wypisał, ale nie jest to nic miłego. Możesz mi pomóc? Chyba mam kłopoty. Mogę spróbować, ale uprzedzam, moja pomoc będzie cię kosztowała od 100 do 500 bryłek rudy. Ile? Kurde, to nawet z Gomezem może nam pomóc. Możesz mi powiedzieć, które cienie należą do najbardziej wpływowych?
Chcesz mieć po swojej stronie najważniejszych ludzi? Co? Najpotężniejszym z cieni jest Diego. Do jego zaufanych ludzi należą Rączka, Świstak i Zły. Dexter i Fisk handlują na targowisku. Mają szeroką klientelę, w tym nawet strażników, więc są dość wpływowi. No i jest jeszcze Skaty. On rządzi na arenie, organizuje walki i takie tam. Wielu ludzi jest mu winnych pieniądze, więc on również jest sporą szychą. No dobra. Czyli niczego nowego się nie dowiedziałem, ale myślałem, że może w jego kwestii ta modyfikacja też coś zmienia, dlatego chciałem to sprawdzić. Dobra, usmażmy sobie teraz bekonik. O, tak jest, maleńka. To też jest ekstra wygoda. A ja miałem pulę jeszcze u Kyla walnąć. A tak mnie ciśnie, bo kawę wypiłem i... O! Ale poszło chyba z gruzem. Wiesz, kto mógł to zrobić? Że co? Nic o tym nie wiem. Wiesz coś na ten temat. I lepiej to z siebie wyduś. Już dobrze, no. To ja mu ukradłem ten miecz. Musiałem skądś wytrzasnąć rudę. Inaczej nie miałbym z czego zapłacić strażnikom za ochronę. Sprzedałem ten miecz pewnemu paserowi z nowego obozu. Nazywał się Mordrak. Pewnie kręci się ciągle gdzieś w pobliżu południowej bramy. Pomów z nim o tym, jeśli chcesz odzyskać ten miecz. Dobra, pogadam z nim. Ale ogólnie to powinieneś wziąć się za robotę, a nie, człowieku, nie masz z czego zapłacić, a siedzisz przy ognisku, świrujesz pawiana. A ty co, Bloodwin, na co ty tam patrzysz? Co ty tam widzisz? Nic ciekawego. Oni wszyscy to tu się nadają do tarcia chrzanu, ale to już mówiłem w poprzednim odcinku, także nie chcę się tutaj powtarzać. Chcę iść na górę. Gdzie tu siedzi mój kumpel Dusty? Chyba mój kumpel, zobaczymy, czy będzie przyjaźnie do nas nastawiony. Zejdź mi z oczu. Harowałem pod ziemią przez ostatnie 2 tygodnie. I za co? Parę nędznych bryłek rudy. Nic ponadto. Większość z tego musiałem wydać na żywność. Rozmawiałem niedawno z Baal Parwezem. Opowiedział mi wiele ciekawych rzeczy o obozie sekty. Podobno jest tam o wiele lepiej. Przynajmniej nie trzeba harować na tych darmozjadów Gomeza. Wydaje mi się, że ty mieszkasz w Polsce, gościu, a tak serio, no to nie wiem. 60% społeczeństwa tak ma, jak nie lepiej, że zarabia minimalną za na kogoś. Także no nie użalaj się nad sobą, trzeba po prostu zacisnąć zęby, wziąć się za robotę i tyle, no co. Ale dobra, pogadajmy z nim jeszcze. Nie podoba ci się tutaj? To dlaczego po prostu nie odejdziesz? Bo nie wiem, co mnie tam czeka. Miałem tutaj kumpla, nazywał się Melvin. Poszedł do obozu na bagnie jakiś tydzień temu. Ale od tej pory nie mam od niego żadnych wieści. Dopóki się do mnie nie odezwie, wolę się stąd nie ruszać. No, masz rację, lepiej się stąd nie ruszaj. Bo tu jest strażnik na górze, który już tylko czeka, aż ty wstaniesz z tej ławki i od razu bułkę dostaniesz. Przejdźmy się tu jeszcze na górze. Zawsze mi się podobały te chaty tutaj. To tu można coś dobudować? Ja cię kręcę. Ale feature. Mam ważny wkład w budowę starego obozu. Nawet jak do niego nie dołączę, bo pisaliście, żebym został guru. No i dzięki mnie ten targ się teraz nie zawali, a? Dajcie jakoś łapkę w górę za ten akcent. Za ten miły gest. Bo ja za to nie pobrałem żadnych pieniędzy, a powinienem. Tylko zachowaj to dla Ja wiem, że to nie wasz problem. Nie powinni wiedzieć. Inaczej rozwiązałbym tę sprawę. No, ja też bym ją inaczej rozwiązał. Kurde, wy to też. Niby cień. Z Mordragiem tutaj gada cały czas. Nie dyga się nic. To już się więcej nie powtórzy. Posłuchaj, masz coś, czego chcę. I chcę to teraz dostać. Ach, tak. W takim razie trochę cię to będzie kosztować. Ta. Ile chcesz? 200 bryłek. I jesteśmy kwita. Ty pijawko. Wrócimy do tego później. Ile ja w ogóle mam bryłek? Mało, bo tam musiałem się kurczę Pokaż mi, co masz do zaoferowania. piskiem rozliczyć. Lepiej się do tego nie mieszać. Nie mam bryłek. Nie mam kurczę czego sprzedać za bardzo. No dobra, trochę jedzenia, usmażonego mięsa sprzedamy, to zawsze idzie. Bo tutaj w tym obozie, Tylko zachowaj to dla... to co by o nim złego nie mówić, to jednak pozyskują te jedzenie z zewnętrznego świata. Raniny. Ale w innych obozach smażone mięso od kurde u tych bandziorów to jest taki rarytas.
Niech śniący będzie z tobą, nieznajomy. Jestem tu, by wskazać ci właściwą ścieżkę. Ścieżkę do Leszka? A która ścieżka jest właściwa? Ścieżka śniącego, oczywiście. Tylko on może nas stąd uwolnić. Guru przygotowują w naszym obozie rytuał wielkiego przyzwania. Zamierzają nawiązać kontakt ze śniącym. Do tej pory przemawiał do nas wyłącznie za pośrednictwem wizji, ale już wkrótce stanie przed nami w pełni swej chwały. Jednak aby to osiągnąć, potrzebujemy jak największej rzeszy wyznawców. Jednocząc nasze siły duchowe, uda nam się nawiązać z nim kontakt. Nasz obóz znajduje się dość daleko stąd, na Wielkim Bagnie. Mogę cię tam zaprowadzić, jeśli chcesz. Bagno to jest życie tutaj w tej kolonii. Tak naprawdę to wszędzie jest tutaj bagno. No nie, na razie nie będziemy z nim szli. Co mi przyjdzie z przyłączenia się do was? Może okażesz się jednym z wybrańców, którzy otrzymują od śniącego dar magii? To na A może pewno. dostąpisz zaszczytu służby w świątynnej straży? Tylko najlepsi spośród wojowników mogą należeć do strażników. Jeśli śniący będzie ci szczególnie sprzyjał, może dane ci będzie połączyć jedno z drugim. Najlepsi strażnicy otrzymują również dar magii. Jak widzisz, nasze bractwo otwiera przed tobą wielkie możliwości. Pamiętaj o tym, zanim zdecydujesz się przyłączyć do któregoś z innych obozów. Tak naprawdę pierwsze co zrobię, jak poznam magię śniącego, to przyjdę i uśpię tego gościa, co tam rzępoli z tyłu. Bo ni to ładne, ni to kurde skoczne, a tylko mi tu w dialogach przeszkadza. Kim jest śniący? Śniący przemawia do nas poprzez sny i wizje. Przewodzi nam, odkąd nawiązał pierwszy kontakt z Iberionem 5 lat temu. Wszyscy wyznawcy bractwa wyrzekli się 3 bogów. Teraz modlimy się o zbawienie tylko do śniącego. Zbawienie od czego? Od tego przeklętego miejsca naturalnie. Śniący wskaże nam drogę do wolności. O, może tak. Co Jeszcze- powiedział wam śniący? Zaprowadził nas na bagna, na ruiny starej świątyni. Tam zbudowaliśmy nasz obóz. Dał nam niezależność. Żaden z nas nie musi pracować pod ziemią. Pokazał nam, jaka moc drzemie w bagiennym zielu. Teraz sprzedajemy je innym obozom, otrzymując w zamian wszystko, czego nam potrzeba. Wreszcie obdarzył niektórych z nas darem magii. Magii starożytnej i potężnej. Różnej od tej, którą wykorzystywali dotąd magowie tego królestwa. Przecież wy tam robicie jak na szparagach w Niemczech, kurde, że wam plecy nie pękają, to szacun pełen. Cały czas na schyłkach, kurde, jak na kostce. Jeszcze gorąco, jakieś krwiopice latają. Nie wiem, chyba bym wolał w kopalni kilofem zaparowywać się na ament. Opowiedz mi jeszcze o magii śniącego. Magia śniącego pozwala ci kontrolować rzeczy siłą twojej woli. Jednak tylko wtajemniczeni guru poznali tajniki tej magii. Fajnie, kurde, siła woli. A jak ja wolę zostać bogatym magnatem, to czy ta magia śniącego mi pozwoli? A? Kurde, taką mam wolę. Nie no, świruję, pawiana. On miał dużo bryłek, więc mam nadzieję, że wyskoczy Pokaż mi teraz. swoje towary. 300 bryłek ma. Ja mam smażone mięso. Smocze jaja, nie jaja od kury. Kurde, szkoda mi tej ryżówki sprzedawać. Właśnie. Myślałem, że to się skończyło już dawno temu. No szału nie ma, no co mogę powiedzieć. To się chyba nigdy nie skończy. Mam tu jeszcze coś w ogóle? Nie no, chociaż se rys zostawię, tyle żeby miał od tego życia. Chłopaki, to jeszcze tylko zrobimy tak. Oczywiście za Gomeza. Stary, powiem ci tak, rzępolisz kurde na tej gitarze. Jeszcze zacznij śpiewać jak Wiśniewski i już w ogóle będziesz na liście klientów świrowania pawiana. Najwyższe rankingi będziesz przebijał, tutaj Oscar będzie grany za to. Lepiej się do tego nie... Posłuchaj, masz coś, czego chcę i chcę to teraz dostać.
Ach tak, w takim razie trochę cię to będzie kosztować. Ale full service, co? Ile chcesz? 200 bryłek i jesteśmy kwita. To nie było zbyt mądre. Dobrze, zapłacę. Oto ruda. Świetnie, a oto twój miecz. Ubiłeś dobry interes. Kiedyś takie sprawy załatwiało się inaczej. Ogólnie tym chętnie zawinął ten miecz. Bo pewnie jest dobry. Powinieneś wierzyć we wszystko. Inni nie powinni wiedzieć. Nie, w sumie. Ładnie całkiem wygląda, ale ogólnie to nie ma jakichś kozackich statystyk. Oba. Mogę przez ścianę zerknąć. Chciałbym być w jego skórze. Kurde, ale oni tu mają patenty na spoglądanie. Ale jeszcze Hej, Fletchera ty! zagadamy, że Neka znaleźliśmy. Od razu wiedziałem, że będą... Chodzi o Neka. Tak? Chyba go znalazłem. Co? Gdzie on jest? W innym, lepszym świecie. O cholera, to znaczy, że będę tutaj tkwił do końca życia. Miałem nadzieję, że ten bęcwał jednak wróci. Teraz mam kłopot. Jaki problem? Jestem winien Skatiemu nie lada sumkę. Kiedy dowie się, że przejąłem działkę Necha, będzie mnie nachodził codziennie. Zajrzę do niego natychmiast. Tak, zrób to. Tylko mogę ci od razu powiedzieć, że z pewnością tak łatwo nie daruję moich długów. Musisz uważać na to, co mówisz. Taki smut trochę z tym Skatim. Pogadajmy lepiej o Jak strażnik tam nic nie zdziała, to taki żółtociup jak ja też raczej nie pójdzie, no ale zobaczymy. Będzie trzeba, to tam skoczę do niego na pięterko, jakoś się dogadamy. Powinieneś wierzyć we wszystko. Znalazłem twój miecz. Dobra robota! Dlaczego zawsze Czyli tak się nareszcie dzieje? będę mógł go oddać Bloodwinowi! Co w takim razie zrobisz ze złodziejem? Mnie interesuje tylko sam miecz. Tutaj każdego dnia coś znika, więc równie dobrze mógłbyś obwinić połowę Ludzie obozu. zawsze gadają. Ach, żebym nie zapomniał, oto twoja W nagroda. tej historii Dzięki. musi być jednak Trzymaj się. ziarno prawdy. Za co dzięki? Za 50 bryłek? Chłopie, ja 3 paki wydałem na to. Zrobiłem to dla cennego doświadczenia, teraz będę mógł sobie wpisać w CV, Się do tego nie mieszać. że właśnie pomagałem chłopakom ze starego obozu. Czy tu jest jakaś walka? Nie? Bu, nudy, pomidorem ich. Mam pomidora jakiegoś? Nie mogę się przyzwyczaić do tego. Pomidorem ich. Nie! Miałeś rzucić, no. Kur... Dobra. Wieczorek ogarnięty. Mamy pogadać ze Skatim. O. Nie zwracaj na mnie uwagi. Będę się trzymał ciebie, spokojna. Dobra. Miałeś swoje 5 minut na tym odcinku. Cholera! Chodź tu. Facet ucieka. Skaty, Czym ty się tutaj leszu. zajmujesz? Organizuję walki na arenie. Przyjmuję zakłady, pozyskuję nowych wojowników. No wiesz. Może mógłbym jakoś pomóc załatwić ten problem. No prawda, ma u mnie długi i to wcale nie takie małe. Tylko co ci do tego? To zależy. Aha, więc tak się sprawy mają. No dobra, myślę, że mogę ci złożyć pewną propozycję. Jak? Opowiedz mi o tej propozycji. Walcz za Fletchera na arenie. Wygrasz walkę, to daruję Fletcherowi jego zobowiązania. Zaś jeśli przegrasz, Fletcher będzie zmuszony zapłacić jeszcze większą podwójną sumkę. Co ty na to? Spoko, jak coś to se wczytam. Zastanowię się nad tym. Niech będzie, byle nie za długo. Nie będę czekał na rudę w nieskończoność. Także jeszcze się zastanowimy. Zajmujesz się również szkoleniem wojowników? Tak, ale nie za darmo. Jak chcesz, żebym cię czegoś nauczył, musisz zapłacić. 50 bryłek, to 20 punktów, Dobra. Dobra, na razie to ja nie będę tutaj startował z nim. W ogóle z nikim, bo nawet ten Kirgo by mnie sklepał, chociaż oczywiście jest to największy leszczyk z dostępnych tutaj. Może Diego zapytamy o tego gościa, co? Ale piękny księżyc tam świeci. Teraz tylko brakuje, żeby zrobić... Hej, stary! Za chwilę znowu. Jakiś Znowu mi przeszkadzasz. Jak nie w jednym odcinku, to w drugim mi przeszkadza. Ja cię kręcę. Tutaj to już mu nie daruję.
Co ja miałem powiedzieć? A tak. Jest księżyc i teraz tylko tak. Auuu! Ja jestem wilkołakiem, kur... Gdzie idę? Trochę lepszy humor. Ale już mają dość mojej paplaniny. Diego, powiedz Ej, mi, ty. kojarzysz tego gościa? Cześć. Witaj! Nie. Trzymaj się. Kto go może kojarzyć? Może Dexter? Kurczę, że ja nie wpadłem na to, żeby z Dexterem pogadać. Jakie jeszcze tutaj questy mam? Nie powinieneś wierzyć we wszystko. To się już więcej nie powtórzy. Jasne, czemu miałoby to być coś innego? Rączka nic nie wie, to podejrzewam, że to nie chodzi o tych takich typowych cieni, najbardziej wpływowych, no ale jeszcze zobaczymy, czy zły nic nie ma. Jak leci? Świetnie. Jeśli o mnie chodzi. Diego usłyszy, że równy z ciebie gość. Ręka rękę myje, co? Dokładnie. Ciekawe, czy mu ten amulet był na cel potrzebny, czy ten? Czy tak po prostu chciał go se ponosić? Erek, czy coś To wiesz? była uczciwa walka. Nieźle mi się oberwało, stary. No taka nie do końca uczciwa. Bo mi wrzód przeszkadzał. Ale kiedyś jeszcze stoczymy taką normalną solówkę. W 5. rozdziale na pewno, chyba że nie masz gildii ustawionej, to oni cię wykończą przede mną. Dexter, wiesz coś na ten temat? O, Co to za facet? Nie wiem, nic mi to nie mówi. on coś kurde ukrywa chyba. Mogę se tak przybugować? Nie. Mądra decyzja. Mądry chłopiec. W tej historii musi być jednak ziarno prawdy. Może oni coś wiedzą. O, szakal. Leszyk. Hej, Dlatego ty. wyzywałem, ale wyciąłem to, bo za dużo przekleństw było. Wiesz może, kim był ten człowiek? W rzeczy samej. Do niedawna był zwykłym kopaczem z targowiska. Ale potem narobił sobie nie lada problemów z magnatami. Nie mam pojęcia, o co chodziło. Finał tej historii był taki, że Gilbert po prostu zabrał dupę w troki. Od tego czasu już go tu więcej nie widziałem. Tylko zachowaj to dla siebie. No to kurczę. No to teraz powinien Grawo coś wiedzieć na ten temat. No bo kto inny mi coś powie? Jego nie wie, Torus nie wie. Może ten dialog to jakoś tam uzupełniał. W dzisiejszych czasach na nikim nie można polegać, od co? Nie powinieneś wierzyć we Mówią, że do niedawna, więc pewnie świeżo co opuścił te miejsce. Bo tak naprawdę to mógłby po prostu pogadać z Grawo, tak jak mówiłem. Hej, ty. Ziomuś, może ty coś wiesz? Tylko zachowaj to dla siebie. Nie. Inni nie powinni wiedzieć. Kurczę, że ja nie wypytałem przed questem tego leszcza. Dobra, tu się nic nie uruchomiło u Torusa. Hej, ty. U tego? Nie mam zamiaru się tym przejmować. Nie? Trzymaj się. A u Grima? Nieźle mnie sprałeś, tak? Dobra, wiem, że cię sprałem. W dzisiejszych czasach na nikim nie można polegać. Kiedyś takie sprawy załatwiało się inaczej. No powiem wam tak, piękno gotika po prostu. Człowiek wchodzi, jest zaskoczony questami, dalej musi się starać. O, to już dzisiaj? Powiedziałeś, że... Jas? Leczero, i tak muszę z tobą pogadać, może ty będziesz coś wiedział więcej. Nie? Aha, no dopiero jak się zgodzę na tę akcję ze Skatim. Będzie musiał podwójnie zabulić, jak dostaniemy w tubę. Cześć, jestem tu nowy. Naprawdę? Opowiedz mi coś o zewnętrznym świecie. Już od miesiąca nie miałem żadnych wieści z zewnątrz. Jestem Kirgo. Walczę na arenie. Jesteś dobry? W walce? Nie zajmuję się tym zbyt długo, ale wygrałem już swoją pierwszą walkę. Ciekawe z kim. Pewnie z Hanisem. Chociaż...
Bardziej sensowna by była walka między nim a Karimem, ale wątpię, żeby on wygrał z Karimem, chociaż tutaj oni mają inną zbroję. Chociaż nie, tylko on ma inną zbroję, tą początkową, taką najemniorów. No i dobra, zastanawiam się teraz, czy iść do obozu na bagnie najpierw, czy iść do nowego obozu. Co mnie czeka w nowym obozie? Lewus i Bęcki. Lewus i Bęcki. A co mnie czeka w obozie na bagnie? Do obozu na bagnie chyba lepiej później pójść. Fajnie tutaj żyje ta kolonia, kurde. Pogadajmy lepiej o czymś innym. Ja tam się nie mieszam. To się już więcej nie powtórzy. Śpię do rana, żeby móc przyświrować pawiana. W tej historii musi być jednak... Mogę tędy zeskoczyć znowu? Już dość tej paplani. Tak jest. Niektórzy nigdy się nie nauczą. Hej, ty! Zawsze to samo. Masz problem. Czyżby? A jaki? Są w tym obozie osoby, które mają cię już serdecznie dosyć. Tak? To powiedz im, żeby przysłały tutaj kogoś, kto spróbuje mnie stąd przepędzić. Skąd pewność, że nie przysłały właśnie mnie? Bo myślę, że jesteś na to zbyt mądry. Wkrótce przekonasz się, że są w tej kolonii ciekawsze rzeczy do roboty niż usługiwanie Gomezowi. Nowy obóz potrzebuje zdolnych ludzi. Tam przynajmniej nikt nam nie mówi, co mamy robić. Jak na szkodnika to całkiem nieźle się chłopak wypowiada. A gdybym chciał dołączyć do nowego obozu, mógłbyś mi pomóc? Jeśli myślisz o tym poważnie, możemy wyruszyć od razu. Zaprowadzę cię do Laresa. To szef naszej bandy. Opowiedz mi o nowym obozie. Tylko tam znajdziesz prawdziwą wolność. Jak na kolonię karną, oczywiście. Nie ma tam żadnych magnatów ani guru, którzy mogliby tobą pomiatać. Mamy własną kopalnię, ale nie sprzedajemy ani grama rudy temu zramolałemu królowi. Więc do czego ją wykorzystujecie? Nasi magowie opracowują plan ucieczki z kolonii. Zbieranie rudy jest częścią tego planu. Gomez i jego ludzie pławią się w luksusie, a my ciężko pracujemy, żeby się stąd wydostać. Tak to wygląda. Chodźmy do nowego obozu. Dobra, chodź za mną! Wiecie co muszę przyznać? Że ten dubbing jest naprawdę. Ten koleś co podkłada głos pod Mordraga. Muszę chyba sprawdzić na Wikipedii kto to robił, ale świetnie wyszło, nie? Bo tak przekonująco mówi, nie świruje pawiana, tylko wiecie. Chciałbym mieć, kurczę, taką możliwość wczuty w jakiekolwiek postacie, w które będę kiedykolwiek się wcielać. No i mam nadzieję, że mi się Mordrak nie zbuguje, bo różnie to bywa. Różnie to bywa w modyfikacjach. Miałem różne przygody już, a nawet w podstawowym Gothicu, że on mi się na przykład zatrzymał na jakiejś skale i się kurde kręcił. Brakowało tylko tej piosenki klasycznej takiej You spin me round. Jak nie przestaną wchodzić mi w drogę, grozi im rychła zagłada. A to na pewno. O kurczę, jaki fajny znak wyskoczył. Wow. 10 ptasich obrażeń było. Widzieliście? Ten był obrazek ptaka. No nie takiego ptaka. Jakiego byście chcieli zobaczyć. Powiem wam, że ciekawie. Ziele orkowe. Prawie nowe. Ja pamiętam, żeby mu tu za bardzo nie pomagać, bo ja mu kiedyś pomogłem. Zacząłem bić potwory i on se poszedł. One się na mnie rzuciły, tak jak teraz. A jak pewnie się domyślacie, lepiej, żeby nie dziobnął mnie taki ścierwojad. Wiem, że tego Mordraga można tu lepiej wykorzystać, spulować więcej potworów na niego. Ale bez przesady. Chcę trochę poczuć tego klimatu tej gry. Trochę pograć, trochę samemu sobie poczyścić kolonię i w ogóle. Trochę tych itemów już zebraliśmy.
Tam jest kawalor, no ale z nim pogadamy później, żeby nas nauczył skradania, póki co nie będę na niego zachodził. Niech se zajada ser. Ziomek, nie trafisz go z tej perspektywy. Dobra, walę go w tubę. Miałem tego nie robić, ale on by tak stał i się patrzył na niego, a to by nic nie zmieniło. Aha! Ale unik. Kurczę, jakieś głosy słyszę. Ktoś tam jest na górze. Elegante. A, czekałeś. Ty nadajesz do czekania. Ja jedyne na co czekam to na leczenie NFZ. Tyle się płaci, a potem siedzisz w przychodni z jakimiś starymi radłami, że tak powiem. Widać, że jesteśmy na drodze do nowego obozu, bo już się tutaj wilk kręci. Kumacie, bo tam jest taki wilk, taki NPC, nie? Dzięki, Peter Griffin. To jak idę z Mordragiem, to mam nadzieję, że mnie tu nie zaczepią te goście, nie? Już nie pamiętam, kiedy ostatnio nie pulowałem innych zwierząt, żeby on ich pozabijał, ale tak będzie lepiej. Więcej będzie kontentu, co? Będzie taki odcinek, będę tam chodził i czyścił kolonię godzinę co rozdział. 6 odcinków do przodu, come on! A ja tu planuję serię konkret zrobić, żebyście mieli co oglądać teraz i w przyszłości. No to jesteśmy. Za tą bramą rozciąga się nowy obóz. Porozmawiaj z Laresem, on ci pomoże. Daj mu ten cenny pierścień. To twoja przepustka do Laresa. Trzeba mieć nie lada powód, żeby się z nim spotkać. Wiesz co? Po zastanowieniu chyba posiedzę tu parę dni. Zarobiłem już niezłą sumkę, a w starym obozie zaczyna robić się trochę za gorąco. Jakbyś czegoś potrzebował, znajdziesz mnie w karczmie na środku jeziora. Uważaj na siebie. Do zobaczenia. W sumie to zachował się naprawdę jak równy gość. Mordrak to też w sumie kiedyś miałem go w zestawieniu największych męd, no bo to ogólnie frajerska akcja, że okradał magnatów i ich towary sprzedawał w tym samym obozie. Znaczy frajerska. Może inaczej, takie cwaniactwo totalne. Ale trzeba przyznać, że w porządku jest ten gość. No i ten dubbing jego, nie? Kurczę, ale jest dobrze podłożony. Nie ma tak o poranku się przejść do nowego obozu. Jakbym żył w kolonii, to też bym codziennie o poranku tutaj chodził. A tak naprawdę to pewnie nie, bo podejrzewam, żebym skończył jako kopacz i harował w kopalni. Chcesz przejść przez tę bramę? A spróbujesz mnie powstrzymać? Nie, ale powinieneś wiedzieć, co cię tam czeka. Nie jesteś w starym obozie ani wśród tych nawiedzonych świrów. No i co mnie tam czeka? Tutaj nie ma cieni ani świątynnych strażników, którzy wyciągną cię z kłopotów. W nowym obozie każdy musi radzić sobie sam. Tylko my, najemnicy, trzymamy się razem. A co z innymi ludźmi? Szumowiny, bez wyjątku. Mają gdzieś ten obóz. Już wolałbym, żeby byle zbieracze ryżu pilnowali bramy. Czym zajmują się najemnicy? Jesteśmy żołnierzami w służbie magów wody. Naszym celem jest wyrwanie się z tej przeklętej kolonii. Musimy ciężko pracować, bo nie chcieliśmy iść na łatwiznę jak magnaci ze starego obozu, którzy żerują na niewolniczej pracy kopaczy. I wszyscy jesteśmy posłuszni Lee. To wspaniały człowiek. Tylko dzięki niemu ten cholerny obóz jeszcze się nie rozpadł. Co robią magowie? Badają magiczne właściwości wydobywanej przez krety rudy. O ile się orientuję, zamierzają wysadzić w powietrze cały ten piekielny kopiec i zniszczyć barierę. To chyba niebezpieczne. Magowie twierdzą, że nie mamy się czego obawiać. Macie tutaj wielką hałdę rudy? Aha, można tak powiedzieć. Za taką ilość rudy Robar sprzedałby własną żonę. Ale my mamy gdzieś tego starego pierdziela. Chcemy się stąd wydostać.
Gdzie jest ten kopiec? Chcesz zobaczyć wielką górę rudy, co? Na środku jaskini jest dziura, tam wszystko zrzucają. Ale nie pozwolą ci się do niej zbliżyć, mówię ci. Magowie i nasi ludzie pilnują rudy dniem i nocą. Pytałem z ciekawości. Co słychać w obozie? Krety nadal pracują. Kiedy uzbierają dość rudy, wysadzimy ją w powietrze. Czas już na mnie. Do zobaczenia. Uważaj na siebie. Jarvis to też jest równy gość. Tak mi się fajnie tutaj gra w tego goticzka. Czuję się, jakbym był 15 lat młodszy. Hej, Kończył ty! właśnie. Szukasz czegoś? Szukam pęknięć w tamie. Chyba jakiś topielec podgryza jej fundamenty. Paskuda uszkadza zębami i pazurami kamienie i drewniane pale pod wodą. Jeśli nie przestanie, całą tamę trafi szlak. Jak właśnie skończył lekcję w podstawówce, przyszedł, rzucił plecak w kąt i se zasiadł do goticzka. Rozejrzyj się po drugiej stronie jeziora. Nikt tam nigdy nie zagląda. Założę się, że tam ma swoje leże. Czy to ty zbudowałeś tę tamę? Tak, zbudowałem ją dawno temu, gdy nowy obóz dopiero powstawał. Oczywiście wszyscy pomagali, ale to ja nadzorowałem budowę. I co, masz się za lepszego? A, to jest ten Homer, co Odyseję napisał. O kurde, ale by tam wszedł do tej knajpy, ryżówki się napił. A tu tyle questów jeszcze do wykonania. Ajajaj. Myślałem, że to się skończyło już dawno temu. No nic, moi drodzy. Ten odcinek jest trochę krótszy, ale myślę, że lepiej będzie zmagania w nowym obozie rozpocząć właśnie w kolejnym odcinku, także mam nadzieję, że tam wam się podobał. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę, jak nie, no to w dół i trzymajcie się. Cześć!